Pokój dobro. Pokój dobro. Jesteśmy w czasie kolędowym. Niektórzy są przed kolendą, niektórzy po, niektórzy może dzisiaj będą mieli. I teraz poproszono nas, abyśmy powiedzieli kilka słów o odwiedzinach duszpasterskich, tak popularnie zwanej kolendą. I abyśmy nie poruszali tematu kopert. Nie, dzisiaj w ogóle temat koperty nie istnieje. A nie, no, nie znaczy w ogóle istnieje, ale... Znaczy ja bym go chciał tak troszeczkę na początku poruszyć, jakby i tak go tutaj... Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o kwestię ofiar na kolędzie, tak jak wspomniałem, ofiar, to jest kwestia dobrowolna. I teraz albo się ją składa, albo się nie składa. Jak to jest respektowane potem, to zostawiamy w Waszej ocenie. Jest to ofiara dobrowolna, którą można złożyć, a konieczności nie ma. Bo jeżeli się nie złożymy, to co? Nie? Także to jest dobrowolność ofiar i wyłączamy ten temat po prostu zupełnie z kolendy. Chcemy się zająć... istotą kolendy. Tak. No, żeby szukać, zapytałem młodzież maturalną w szkole, co jest właśnie najważniejsze na kolędzie, to powiedzieli tak, no ten nieszczęsny temat, którego nie używamy, koperty. 2. Ksiądz przychodzi po to, aby porozmawiać. 3. Takie kolejności mniej więcej to było wymieniane. Jest to kwestia pouczenia wiernych. I 4. Jest to sprawa związana z... Możemy się wspólnie pomodlić. No. Czyli właściwie to, co jest istotą, zostało powiedziane jako najmniej istotne, tak? Zostało na końcu powiedziane. Dlaczego uważamy, że głównym powodem spotkania się w domu jest modlitwa? Otóż, gdybyśmy zobaczyli, kto może chodzić po kolędzie, nie chodzi o ministrantów, w domu tam przewodniczyć temu spotkaniu. Nie będzie to żaden, choćby najpobożniejszy mężczyzna z parafii. Ani kobieta. No, nie będzie to, słuchajcie, jakiś... Przewodniczący Rady Duszpasterskiej, tak? Świetnie czytający lektor, tak. Ktoś tam, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodych, nie? Zwróćmy uwagę, będzie to albo diakon, albo kapłan. Dlaczego? No bo właściwie oni przewodniczą całej tej liturgii, tak, czy temu nabożeństwu, które jest związane z kolendą, tym naszym modlitwom, które no właśnie są na początku tego całego spotkania. No bo kapłan przychodzi z Bożym błogosławieństwem. Kapłan przychodzi, to jest istota właśnie tych odwiedzin duszpasterskich, tej kolendy, że kapłan przychodzi do konkretnej rodziny, do konkretnego mieszkania z błogosławieństwem. Z jednej strony jest błogosławieństwo, ale z drugiej strony jest też egzorcyzm. On jest bardziej lub mniej wyraźny w tych modlitwach, które kapłan odprawia. Dlatego właśnie jest potrzebna osoba, która ma święcenia, bo modli się również kapłan o uchronienie od zła, o uwolnienie od zła, o to, żeby no właśnie ten dom, ta rodzina od zła została ochroniona, zachowana, prawda? A więc zobaczcie, że istotą tego wszystkiego, istotą tego spotkania, które dokonuje się no tylko raz w roku, możemy powiedzieć, powinno być częściej, żeby modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu, dla rodziny. To sama rodzina powinna się modlić o błogosławieństwo dla domu, dla rodziny w codziennych swoich modlitwach, ale raz w roku przychodzi kapłan, by pobłogosławić i prosić o ochronę przed złem. Zwróćcie uwagę, że tak, mamy ministrantów, mamy kapłana, mamy lud wierny, możemy powiedzieć, że zawiązał się Kościół, absolutnie Kościół. Stąd też biały obrus na stole, zapalone świece, krzyż, Pismo Święte, woda święcona. Ten stół zastawiony praktycznie jak do odprawienia mszy świętej. Jest to pewne zawiązanie wspólnoty Kościoła, gdzie gromadzimy się wokół Chrystusa po to, aby się modlić. Po to, aby... No właśnie, woda święcona. Taka praktyczna uwaga. Jeżeli nie macie wody święconej, to powiedzcie księdzu na początku, proszę księdza, trzeba by to... Woda niepoświęcona. Ksiądz już wie, co zrobić. Tak mi się zdarzyło, że wychodziłem z kilku mieszkań i ministranci, jak widzieli takie tam zamieszanie, w związku z tym, że wody święconej nie ma, oni o tym wiedzieli i mówili, proszę księdza, ale tam nie było wody święconej. Spokojnie, ksiądz poświęci, z wodą święconą jest tylko ten problem, że nie ma jej czym pokropić, nie? Ja to też tak śmieję. Kropidło też ważne, żeby było. Niech to kropidło będzie, ksiądz za sobą zasady kropidła nie nosi. I to jest to, co nam jest potrzebne. No i właśnie, aby się wspólnie pomodlić. Dalej, spotykamy się pod Waszym dachem, jesteśmy Waszymi gośćmi i jeżeli już chcecie przyjąć księdza, no to rozumiem, że jest również pragnienie wejścia w jakąś relację. No jest to doskonały moment, aby pogadać. No i tu właśnie jest ten mankament, o którym zaraz powiemy, który pewnie i Was dotyczy, i nas w tym samym stopniu. To jest ten paskudny brak czasu.
No. Dla mnie, jak chodziłem na kolendy, to zawsze z wielkim drżeniem serca brałem do ręki kartoteki i wiedziałem 30 wejść, 40 wejść, 45 No, wejść. to już była masakra 45. No ale zdarzało się. Ja mówię, mam na to 3-4 godziny, tak? No bo słusznie ludzie oczekują, że kapłan nie przyjdzie o 10 czy 11 w nocy, ale, bo trzeba następnego dnia iść do pracy, bo trzeba się wyspać, bo dzieci chcą iść spać i tak dalej. I sobie myślę, jak to zrobić, tak? I właściwie no najbardziej takim przykrym momentem w czasie kolendy było to, jak po kilku minutach rzeczywiście jakieś tam próby rozmowy, fajnie się czasami te rozmowy odbywały, czasami aż by się chciało posiedzieć dłużej, ale no ten refren, przepraszam, muszę iść, bo inni czekają. No. Ja pamiętam w tym roku miałem taką normalnie trasę jak trasa i już w drugim domu Państwo mieli taką trudną sytuację, chcieli porozmawiać. 40 minut rozmawialiśmy, właściwie to ja słuchałem, także tam ten czas, aby się odnieść do tego, co oni powiedzieli, był bardzo malutki. Ja pomyślałem sobie, matko, jak godzinę czasu 2 domy, a gdzie cała reszta, nie? Tu nie chodzi o to, że ja w jakiś sposób szczędziłem czas tym Państwu, tylko jest pewne napięcie, które kapłan też przeżywa i pewnie jakąś formą rozwiązania jest to, co już stosują niektóre parafie, żeby tych wejść było mniej, tak? Są nawet w Poznaniu parafie, gdzie kapłan ma 7 rodzin do odwiedzenia na dzień. I jest to pewien komfort, również wejścia, że można posiedzieć, pogadać. No nie zawsze jest taka konieczność rozmowy, prawda? Czasami wiadomo, są takie wejścia, że dobrze, że ksiądz tak. przyszedł i właściwie już, a niektórzy jeszcze lepiej, że już poszedł. Tak, niektórzy się cieszą, że już sobie poszedł, tak? Bo już nie daj Boże, jak kolenda odbywa się w trakcie jakiegoś serialu, trzeba telewizor wyłączyć. No właśnie, to są takie rzeczy praktyczne. Jak ksiądz wchodzi, mamy się wspólnie modlić, to trzeba by wyłączyć telewizor jednak. Wyłączyć radio, pieska czy kotka do innego pomieszczenia. Nie ma tłumaczenia, że piesek to też członek rodziny i na mszę świętą też pieska nie bierzemy, tak? To znaczy zwróćmy uwagę, że kiedyś słyszałem, mówię, proszę ojca, ten pies nie gryzie. Pomyślałem, ten pies nawet dziecka nie ugryzie. Pomyślałem sobie po pierwsze, ja nie dziecko, a po drugie, wiecie, ksiądz jak idzie od domu do domu, czasami usiądzie na jakimś fotelu, gdzie właśnie siedział kot, gdzie był pies i niesie ze sobą te zapachy dla nas, ludzi niewyczuwalne, ale dla zwierząt które są bardzo wrażliwe, one od razu są rozpoznawalne. I to już nie chodzi o tego księdza, żeby go zażarł, nie? Czy tam ugryzł, ale chodzi też o to, że to zwierzę może poczuć zapachy, których my w ogóle nie czujemy, a które nosimy z mieszkania do mieszkania, bo w innym mieszkaniu było takie czy inne zwierzę, prawda? W jednym domu taki pan z dużym psem wyszedł, to był taki mniej więcej do pasa. Duże psisko, był wąski korytarz, 1,5 metra było na przejściu, więc musiałem koło tego psa po prostu chcąc nie chcąc. Ja mówię, czy mógł pan tego psa zamknąć gdzieś? I ten pies tam szczekał, nie? A ja mówię, czy mógł pan go zamknąć? A ten pan mówi, a co, boi się ksiądz? Ja na to, a co, dziwi się pan? I jak się trochę na początku spięcie zrobiło, bo się wystraszyłem tego psa, notabene naprawdę to nie był mały piesek. Także słuchajcie, moja zaprzyjaźniona rodzina mówi tak, ale wiesz co, chcieliśmy pogadać z księdzem, on wszedł, pomodlił się kilka słów, pach i wyszedł i taki czuli niedosyt. Zaproponowałem, poproście tego księdza, aby przyszedł do Was na jakąś kawę, nie wiem, może tam na jakąś kolację, cokolwiek. Nawet na jakąś kawę, na herbatę, to nie jest istotne, ale poza kolendą, słuchajcie. Raz, nie będzie taki zabiegany. 2, jeżeli chcesz księdza mieć w domu, chcesz z nim pogadać, podzielić się z tym, co jest trudne, zobaczyć, co on odpowie, wspólnie się pomodlić, no to takim chyba wyjściem, żeby wyjść z tego błędnego koła tych tras wyznaczonych, jest zaprosić księdza poza okresem kolendowym do domu. Nie? Takie odwiedziny duszpasterskie poza kolendą. My czasami o tej możliwości zapominamy, bo rzeczywiście zamykamy księdza... Chyba my. Nie w sensie, że... Oni. Nie w sensie, że umyka to, nie? Bo rzeczywiście zamyka się księdza do kościoła, do zakrystii, do plebanii, zapominając, że my jako duszpasterze jesteśmy też dla Was, tak? Że my się cieszymy. Pewnie nie zawsze jest czas, bo różne mamy zajęcia, warto sobie ten czas zaplanować, umówić się na takie spotkanie i zaprosić księdza do swojego domu, zaprosić kapłana do swojej rodziny. Genialna rzecz. Tak. Genialna rzecz. Poprosić go o rozmowę. Są różne czasami trudne sytuacje. Próbujecie je czasami rozwiązywać w konfesjonale, mówiąc o swoich problemach życiowych, tak? Ale może warto zaprosić też księdza właśnie do domu na taką spokojniejszą, dłuższą rozmowę. Może ksiądz coś podpowie, może wyjaśni, może rozwieje pewne wątpliwości.
Słuchajcie, mi się wydaje to na dany moment sytuacji tutaj w Kościoła w Polsce najbardziej realny, najbardziej skuteczny, bo oczywiście możemy mówić, dlaczego proboszczek kartotek nie skróci, tak? I nie powie zamiast proszę ojca dzisiaj 25, proszę ojciec ma 7, muszę się nie spieszyć. Wtedy prawdopodobnie kolenda będzie co 2, co 3 lata w parafii. No, chyba że to jest według Was jakimś sposobem rozwiązania. Pewnie tutaj jest dużo spraw takich kontrowersyjnych i dyskusyjnych. Natomiast no, naszym zdaniem najbardziej skutecznym na ten moment, który jest i jakby nie ingerującym w ogóle w sam system tych odwiedzin duszpasterskich, to jest poprosić księdza, aby przyszedł również w innym terminie, co ta wyznaczona kolenda. Nie? Na kolendę przychodzi, modli się, pobłogosławi, poprosi o ochronę przed złem, prawda? Tak. To jest istota. To wspólne spotkanie całej rodziny. Pogadacie, zobaczycie, że ksiądz też człowiek. Właśnie. No. I wtedy można się mówić, księże, fajnie, cieszę się, że ksiądz jest, a może umówimy się na spotkanie po kolędzie. Tak. A ksiądz powie, no to dobrze, to zgłoście się, znajdziemy jakiś termin. I będzie i Wilk City, i jak to było? I Kansas City. I Kansas City. Pokój dobro. Pokój dobro.